Dzień dobry Państwu. Witamy Was z dalekiej północy. W poprzednim odcinku pokazaliśmy Wam miejsce, w którym czasowo zamieszkaliśmy na Lofotach oraz miejscowości w okolicy, które naszym zdaniem są godne polecenia. W tym skupimy się na bardziej relaksacyjnym aspekcie pobytu na archipelagu, czyli tutejszych niesamowitych, a i nie boję się użyć sformułowania, że wręcz rajskich plażach. Choć ten relaks, jak przekonacie się w tym filmie, bywał też opłacony dość srogim wysiłkiem. Zresztą zobaczcie to sami. Jako że dzisiaj mamy bardzo piękną pogodę na Lofotach, postanowiliśmy wybrać się na plażę i poplażować. A plaża ta nazywa się Skunk Sand. Także zobaczcie sobie, jak ta plaża wygląda. Tutaj na Lofotach ogólnie są bardzo fajne i piękne plaże i to jest jedna z nich. Z tego co widać, ludzie się kąpią w tej wodzie. Także zobaczymy, jaka jest temperatura wody i przetestujemy to po prostu. Parking tu mamy dość duży, jest on darmowy, z tym, że jest informacja trochę dziwna, że tylko 2 godziny można zostawić tutaj samochód. No trochę bez sensu, przecież plażuje się chyba dłużej trochę niż 2 godziny. Ale dobra, no zobaczymy, czy ktoś to sprawdza, czy ktoś to monitoruje w jakiś sposób. Jeżeli nie, to zostaniemy dłużej. Zobaczymy. Trzeba przyznać, że miejsce jest fantastyczne. Wata się tyłem obraca, bo się wstydzi, ale jest pięknie. Takiego dnia potrzebowaliśmy, żeby się zrelaksować, odprężyć się, bo to już jest 3 tygodnie nasze w Norwegii. Nie mieliśmy jeszcze okazji tak sobie naprawdę poplażować, tak więc dzisiaj jest ten dzień. Wata już poszła do wody, test wody chyba przebiegł ok, bo jakoś nie podskakuje, nie krzyczy. Pod względem temperatury wody jest chyba wszystko ok. Ja sobie myślę, że woda jest fajna, jednak Beata stwierdziła, że jest zimna. No to się przyzwyczajemy. A na razie się przyzwyczajem do tego piękna, które nas tu otacza. Tu mamy taki fajny hamaczek wodny, tu jest siatka w środku, a boki się nadmuchuje i wtedy można się tak jak na hamaku położyć, tylko że w wodzie. Bardzo fajny relaks jest na tym czymś i bardzo fajnie to się sprawdza. Ona idzie do nas. Nie krępuje się w ogóle. Najwyraźniej coś chce. Najwyraźniej coś chce nam zajumać. No i idzie tu do nas. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Mewa, jak się pani miewa? Obraziła się. Myślała, że mamy chipsy na pewno. O, chipsy? Czy ktoś powiedział chipsy? Ci tam w skafandrach są, widzisz no? To są kosmonauci. Kosmici nawet. Pokażę wam teraz, jak tu jest piękno, czyściutko i klarowno woda. A woda jest, no jest dziwna. Chyba się nie pokuszę, żeby zanurzyć się bardziej. No ale panowie się kąpią, także można się kąpać. Jeżeli ktoś jest na tyle odporny na niskie temperatury wody, to jak najbardziej może się pokusić o kąpiel w Morzu Norweskim. Ale woda jest przeczysta. Mimo tego, że jest piasek, to jest czyściutko. Mega czyściutko. O kurde. O kurde. O kurde. Ale teraz fala przyszła. Znienacka mnie tutaj zaskoczyła. Ale nie jest taka zła ta woda. I chyba jeszcze się skusza na kąpiel w tych wodach. No, plaże tutaj trzeba przyznać na Lofotach są imponujące, zwłaszcza te po stronie północnej Lofotów. Nawet nie spodziewaliśmy się, że właśnie na północy
mogą być wręcz takie plaże, które bardziej kojarzyłyby się z południem kontynentu, z jakimiś takimi typowo turystycznymi kierunkami, tylko że pogoda i woda już nie jest tak ciepła. Też spotkaliśmy przed chwilą pana, bo szukaliśmy takiej właśnie miejscówki na pikniczek. Powiedział, że góra 20 stopni, zawsze tu było i co drugi dzień deszcz. No dokładnie. Oby to tak było No i też do końca naszego pobytu. Więcej osób słyszało, że czasem może być deszczowy. Ostatnio był cały lipiec, był deszczowy. No tak, Praktycznie dziennie padało, a teraz jest pięknie. tylko się cieszyć. Bo jadąc od południa mamy na północy najlepszą pogodę. Tak Dokładnie. Jedziemy w stronę północy cały czas Norwegii i czym bliżej północy, tym lepsza pogoda. O dziwo. Tak właśnie było. I dlatego zważywszy na wyjątkowo piękną aurę podczas naszego pobytu na Lofotach, postanowiliśmy bezpardonowo wykorzystać te jakby nie było pogodowe anomalia i odwiedzić kilka z bardzo wielu cudownych plaż na Lofotach. Dziś zapraszamy Was na jedną z najpiękniejszych plaż na Lofotach. Przy okazji też drapiemy się na fajny szczyt, żeby popatrzeć sobie na nią z góry. Jeżeli jesteście na to gotowi, to zapraszamy. Startujemy z płatnego parkingu. Nie zdecydowaliśmy się na bezpłatny parking, ponieważ tam jest mało miejsc po prostu. Tam jest chyba na 10 samochodów bodajże, czy coś takiego. A tutaj mamy duży parking. Kosztuje to co prawda 100 noków, ale można skorzystać z ubikacji. Można na prawo jechać. Na prawo? Dostaliśmy miejscówkę przy drodze, no ale co zrobić? Jest pełno samochodów, i tego się obawialiśmy, że na szlaku może być tłoczno, będziemy mieć pewną odmianę, bo wczoraj szliśmy szlakiem takich, można powiedzieć, rybaków, i nikogo nie spotkaliśmy na szlaku, a dzisiaj na pewno kogoś spotkamy i na pewno ktoś na tym szlaku będzie. No to ruszamy z tego parkingu i lecimy w tamtym kierunku, prawda? Jeszcze tak powiem, co do tego parkingu, można tutaj kupić sobie czekoladę, kawę i kolej. To nie są wygórowane ceny, bo czekolada 15 noków, kawa chyba 20 albo 25 i kola też chyba 20 albo 25. Jakoś tak to wygląda. Co ciekawe, na drodze są takie oznaczenia M, prawda, i to są mijanki tak zwane. No i tutaj też mamy na szlaku oznaczenia M i mijanka. Szczyt Rytem, mimo tego, że nie jest zbyt wysoki, ma ponad 500 metrów, to słynie głównie z tego, że jest z niego widok przede wszystkim na plażę Kvalvika, ale też tutaj na okolice. Dlatego ludzie bardzo lubią ten szczyt i jest bardzo popularny wśród turystów. A tutaj też fajnie pomyśleli, prawda, Norwedzy. Są kładeczki przygotowane, bo tu jest taki teren podmokły, są bagna, takie błoto jest. I są te mijaneczki jeszcze. Także na początku idzie się bardzo komfortowo, ale to się skończy z czasem. Mamy pierwsze oznaczenie. Pierwszy etap dość ostro pod górę. I teraz krótkie wypuszczenie. I mamy jeziorko jakieś. Także można zamoczyć stópki i iść dalej. A tu pierwsze łańcuchy. Które de facto nie są potrzebne. I tu kładeczki. I teraz znowu ostro pod górę będzie. Pewnie mokre, deszczowe dni. Musi tu być niezłe bajorko, skoro przygotowali takie kładki, bo dzisiaj można spokojnie sobie obok tego przejść i nie ma błota. Ale widocznie w takie deszczowe dni jest tu mnóstwo błota i stąd te kładki właśnie. Górniczo-hutnicza orkiestra dęta robi nam paparara. Robi nam paparara. A co na to na to? A na to nic. Na Ryten szlak prowadzi tam. A tutaj jest hytta, czyli jakieś schronisko prawdopodobnie, domek jakiś. Gdybyśmy nie musieli jutro
czas jechać rano, to można by było tam jeszcze skoczyć, bo tam pewnie fajne widoczki by teraz były. No ale co zrobić? Siła wyższa, tak w robocie. Istotne jest to, że później już właśnie jak żeś jest rozeznany z tym miejscem, co już wiesz co i jak, rozkminiasz, to dokładnie jak się poruszać, co wiesz, jak parkować, jak wszystko, jak czapkę założyć, no i wszystko inne, co z tym związane, no to trzeba kurczę jechać. No. Bo na początku zawsze jest takie rozeznanie, wiadomo, że tam można coś w internecie wyczytać, coś zobaczyć, ale jednak jak się przyjeżdża już w praktyce, to zazwyczaj wygląda ciut inaczej, nie? Z racji tego, że jesteśmy na terenie Parku Narodowego, to nie wolno zbaczać, prawda, ze szlaku. Jest informacja, żeby nie deptać, nie chodzić poza szlakiem, nie deptać tutejszych roślinek, bo co niektóre są oczywiście pod ochroną, to są gatunki chronione, także nie wolno. Nie wolno też latać dronem. Dlatego ja Wandrus dziś drona nie wziął, ale Wandrona, bo to nasz, to nie jest dron, tylko Wandron. Z tego powodu jest mi bardzo przykro, ale niestety trzeba się trzymać pewnych zasad i wytycznych i uszanować matka natura, a przed nami już widać szczyt. Nasz szczyt, czyli nasz dzisiejszy szczyt, czyli Rytyn, bo już kilka zdobyliśmy tutaj w Norwegii na Lofotach. Także z tej perspektywy to wygląda, że całkiem już to jest blisko, ale to może być złudne. Czasem się wydaje, że coś już jest w zasięgu ręki, a później się okazuje, że ta ręka jest za krótko. No ale co zrobić? Albo sobie wydłużyć rękę, albo uzbroić się w cierpliwość. No jesteśmy już na szczycie. Trochę wysiłku trzeba było włożyć, ale się udało. Strasznie wieje, nie wiem czy cokolwiek będzie słychać, no ale dotarliśmy tutaj na ten punkt widokowy, a de facto najwyższy punkt szczytu to jest tam. Czyli jeszcze nie wiem czy Beata pójdzie, ale ja się przebiegnę. Tutaj jest taka kolejeczka do zrobienia sobie fajnych fotek na tych kamieniach. A tu mamy widok na otwarte morze i klify. Jak to przyjdzie, to zastanowimy co robić dalej, czy tutaj się rozbijamy jakiś pikniczek, jedzenie, czy jednak schodzimy do plaży i tam robimy piknik. Chyba bardziej w grę wchodzi ta druga opcja, no ale to już zdecydujemy razem. Dobra, idę sobie usiąść na razie, gdzieś poczekam. Jeżeli chodzi o czas wejścia, to mi to zajęło godzinę i 20 minut. No Beata jeszcze idzie, także pewnie jej to ciut dłużej zajmie, ale na spokojnie. Jest i Beata. Doszło do celu, także jesteśmy w komplecie już teraz. Za ten czas co Beata se tu odpoczywa i oleca, żeby nie było zdobyć szczyt Rytyn, bo tam jest to najwyższy punkt, także lecę jeszcze teraz do góry i będzie picobello elegancko. Żaden mi nie będzie mógł powiedzieć, że mi się nie udało zdobyć Rytyn, a jakaś ty wlóz na Rytyn, tyś nie wlóz na Rytyn, ty se wlóz na punkt widokowy, no i nic więcej, taki z ciebie bohater, także idę do góry. Jeszcze kąsek, to nie ma daleko. Że sprawa honoru najważniejsza. Jasne, jeszcze kopnij do kamienia i polecisz w ta przepaść tu. No kurczę, ten bezkres morza to mi się bardzo podoba właśnie. Pięknie, ładnie, pejzażyście i o to w tym chodzi. W tych pieszych, górskich wędrówkach. To jest taka ogromna satysfakcja ze zdobycia szczytu. Teraz znowu wieje mocno. Nic tylko zachwycać się i patrzeć godzinami. Na Lofotach trudno niepiękne krajobrazy, bo tutaj jest wszędzie pięknie. Ja cały czas kopia do jakichś kamieni. Ja tu jeszcze nigdzie nie spod z tej skarpy żadnej, to aż się sobie dziwię. Co chwila kopnę do jakiegoś kamienia. Nie wiem, czy jest taki zawalaty, czy po prostu patrzę do kamery i co chwila jakaś kopna. No a tu z tej strony mamy widoki takie, prawda. Też pięknie. Szczyt zdobyty. Rytyn, kolejny szczyt górski, kolejny szczyt w Norwegii i
Jestem z tego powodu bardzo dumny. No i zadowolony. Na tej górze byliśmy ostatnio, ale niestety była mgła wtedy i nic nie było na samej górze widać. Beata się załapała na fuchę, będzie robić zdjęcie. Tam na dole jest właśnie plaża Chwalwika, gdzieś tu, a tam jest ta druga plaża, ta mniejsza. I tam chyba można, prawda, po tych kamieniach, tym brzegiem morza można tam przejść na tą drugą plażę. A tu jest Chwalwika i jest tam kilka ludzi z tego co widać. I chyba namioty też tam są. Beata na etacie fotografa dzisiaj, kolejne zdjęcie, kolejną osobą robi. A tu jak ktoś chce przykozaczyć, to może jeszcze tam zejść, prawda, na taki punkt widokowy. Mocna ekspozycja, jest taki cypel jakby i też można tam jeszcze wejść. W drodze powrotnej towarzyszą nam równie wspaniałe widoki, prawda, tutaj ten przesmyk, te mosty, ładnie tutaj widać, tą zatoczkę, no coś pięknego, prawda. Tylko nie wiemy dokładnie, czy się tędy tu schodzi właśnie, jakoś tu ścieżka wydepana jest. Mam nadzieję, że nie skończy się to przepaścią. Ty, tu jest festrum, o ci powiem. To się tak wydaje. Za każdym razem jest skarpa, potem się schodzi z tego. Idź. Ja nie wiem. Prawdopodobnie tutaj się nie schodzi. Trzeba iść jednak tam schodzić tym łagodniejszym stokiem na dół. Bo tu nie wiem, czy to tylko nie prowadzi do jakiegoś punktu widokowego. Chyba nie jednak, widzisz? Bo patrz, jak tam może już stromo, tam jest chyba jakiś klif. Już teraz nie kojarzę tego ze zdjęć, jak to wygląda. Ale mi się wydaje, że tam jest bardzo stromo, bo widzisz, nie widać jakiegoś wypłaszczenia tam. Nie, musimy dostać się na tę ścieżkę. Zejść do góry muszę iść. Nasz błąd. Kurde, my nie umiemy iść normalnie tak jak wszyscy, no zawsze jakoś inaczej. No, my chyba bardzo lubimy chodzić. No są jacyś inni, tak jest. Ciekawe, Kajo teraz leza. Jak oni tu idą na nas prosto. Ciekawe, jak to rozwiążemy. Pan szedł już. Bardzo miły pan szedł. Thank you. Piękno aura nam tu towarzyszy przy schodzeniu do Chwalwiki. Bardzo ładnie. No widać, że ten szlak jest bardzo uczęszczany, bo jest w fatalnym stanie już tu. Kurczę, totalne błoto wszędzie. Także trzeba szukać, kluczyć. O, tam może też jest, widzisz? Tam. Tyle troszkę poszłaś, no ale dobra. Ważne, że się nie zmoczyło. To zejście do plaży Chwalwika już nie należy do przyjemnych. No idzie się w takich głazach, wystających kamieniach. Ważne, żeby mieć dobro podeszwa w butach, żeby nie uwierało po prostu. Jakby była jakoś miękko podeszwa, jakieś trampeczki, absolutnie by nie zdały tutaj egzaminu, podejrzewam. A stopa by mogła bardzo, bardzo boleć po takiej eskapadzie, prawda, po tych kamieniach. Za przyjemne chwile, za przyjemność trzeba się ciut nacierpieć. Ale takie cierpienie to nie cierpienie. To też po części jest bardzo przyjemne i korzystne dla naszego zdrowia, samopoczucia, ogólnej aury psychiczno-fizycznej. To są jakieś big bugi, nie wiem co to ma znaczyć, ale pełno big bugów, jakieś liny i nie wiem o co chodzi. Ale może się dowiem i wam powiem. Trzeba iść tu boczkiem, bo tu nie można przejść, bo tu coś panowie robią. Noszą te kamienie, chyba układają. A, to są chyba szerpowie, którzy układają schody, prawda, żeby ułatwić wejście i zejście na Chwalwikę, na plażę.
Także w przyszłości pewnie nie będzie takiego szlaku, jak obecnie widzimy, bo będą już schodki wygodne. To ci sami panowie, którzy na Reinebringen kładli schody na ten szczyt, na którym też oczywiście byliśmy. No mozolna praca, ręczna robota, zobaczcie, panowie wszystko stukują te kamienie, dopasowują. I chyba się panowie nie spodziewali, że tu będzie tak gorąco i będą musieli w takich upałach pracować. No szacun dla tych panów, którzy robią udogodnienie turystom, prawda? Jak oni to tam poprowadzą aż do samej góry, no to szapoba. Jest tu też sporo namiotów, jak widzicie. Ludzie tutaj przychodzą, rozbijają namioty, zostają na noc, po czym wracają. Fajna opcja, też rozmawialiśmy z Polski, dziewczyny tutaj były, spały sobie pod kołderkami, przy szumie morza, przy takich widoczkach można się wykąpać i wracać z powrotem. Pięknie i cudownie dotarliśmy na plażę, teraz sobie będziemy pałaszować nasze przysmaki, smakołyki. Świetna plaża, naprawdę. Zobaczcie, no kurczę, no tu jest przepięknie, to już sobie wyobrażam, jak tu będzie smakować jedzenie, a ja kosztuje takiego dorsza lokalnego od takiego rybaka, prawda, tutejszego to jest, bo pan nam to polecił w sklepie, żebyśmy nie kupowali od tych wielkich korporacji, tylko właśnie to jest jakiś lokalny, tu pan robił nie dość, że taniej, to ponoć pyszniej i smaczniej. Może otworzysz mi, skosztuję od razu. Ale wali, Radek. Wali? Tego do plecaka nie biera, bo to wiesz, bo to się walą. Ja pierniczę, faktycznie to wali. Nie, nie wali tak. Żeby jakiś taki specjał to był, to tak se, nie? Jakbyście przypalili sobie w piekarniku właśnie rybka i zostawili na tej blasze, to tak smakuje podobnie. Tego jest 30 gram, kilka kawałeczków. To było już najtańsze, bo jedno z najtańszych, bo 39 noków kosztowało. Ale ponoć do piwa to jest dobra. Piwa nie mamy, także ciężko ocenić. Ale no nie jest jakoś to rewelacja, nie? Warto tutaj wbić z namiotem, przesiedzieć cały dzień i dopiero następnego dnia ruszyć z powrotem. My żałujemy trochę, żeśmy tego nie zrobili, no i nie będziemy mogli przeżyć tej nocy, wspaniałej nocy przy szumie fal, a te fale tu tak zawijają tu z każdej strony, jakby nie wiem, czy wpływ ma na to ułożenie tej zatoki, bo jakby te fale się mieszają z prawej, z lewej, z przodu, no z tyłu nie, bo nie ma morza. Także no, kozacko to tu wszystko wygląda, ogólnie ta sceneria jeszcze, jak zachód słońca tu zobaczyć, no to już jest kosmos. Warto sobie przemyśleć to, żeby się rozbić tu z namiotem. Teraz możecie popatrzeć, jaki Rzek jest szczęśliwy z tego powodu i dlatego warto tu przyjść, bo jak ja jest szczęśliwy, to wy będziecie tym bardziej szczęśliwi. Voilà! Jest pięknie, ładnie, pejzażyście, ale komu w drogę, temu plecak. Niestety trzeba zmykać. Jeszcze sprawdzam, czy my tam czasem czegoś nie zostawili, choćby nawet jakieś śmiecie, ale nie. Tak żeśmy się rozbili na tych skałkach. Fajne miejsce, ale z cieniem to tu kiepsko o tej porze dnia. Ale po co na plaży cień, prawda? Jeszcze za kołem podbiegunowym. No to kurczę. Ale uwierzcie mi, że dało dzisiaj no to słońce popalić. Zeżarło trochę nasz naskórek, ale dobrze jest. Trzeba się cieszyć z takich chwil. Na pewno mieszkańcy Lofotów się cieszą, że mają takie piękne lato. Co tu jest bardzo, bardzo wyjątkowe.
Jeżeli sobie ktoś myśli, że to pójdzie sobie na plażę i sobie weźmie klapki, ręcznik i materac i leżak, to się grubo myli. Nieźle daje popalić, szczególnie tu to podejście. Jest bardzo, bardzo stromo, także to nie tego typu plaże. Znaczy się mogą spróbować, każdy może spróbować, tylko że no po prostu trzeba mieć świadomość tego, na jaką plażę się idzie. Tyle. Musicie pamiętać o tym, żeby z tej rzeczki, oto rzeczki, nie pić wody, bo tam są takie zwierzątka. Można po przygotowaniu można. Po przygotowaniu. Najwyżej się drapszajzy dostanie. Tu się nie pasą nikać zwierzęta, nie? Jak tam się pasą zwierzęta i zwierzęta piją ta woda, to ta woda jest dobra. No znaczy ja. Nie wiemy, co się stało, tu jest helikopter. Może komuś się coś stało po prostu, to jest medyczne jakiś chyba? Nie. Nie? Bo wiesz, o to chodzi, że może komuś się coś stało w tym... Nie. zwykłym. Health trance jakiś. A, może przyjechał po nie helikopter, bo coś się nie zamknął z tym. Bez przesady. Może jacyś bogacze? Podjechaliśmy pod taką plażę tutaj o takiej nazwie, która się teraz wyświetla. No i tu jest taki parking przy cmentarzu, ale jest informacja na tych tablicach, że to jest tylko dla tych, którzy wizytują ten cmentarz. No nawet pan, który tam, nie wiem, podlewał kwiatki na jakimś grobie, pokazał, że tu jest tablica. Powiedziałem, że tak, rozumiem, o co chodzi z tym, że no, jak widzicie, tu jest sporo samochodów. Stoją i sobie nic nie robią z tego zakazu. No my chyba pojedziemy gdzieś indziej, nie wiem, zobaczymy, czy tu gdzieś jest jakiś parking, bo to jest taka dość fajna, ustronna plaża. No ale nie chcemy mieć przykrej niespodzianki po powrocie z tej plaży. No, podejrzewam, że policja tu nie jeździ, żeby sprawdzać, ale ktoś może po prostu zadzwonić, bo go to będzie denerwować, że tu samochody stoją, a jest informacja, że nie mogą stać, bo to jest jakiś teren kościelny, jakiejś parafii. Later. Poszukujemy jakiejś fajnej plaży, ale tu miała być plaża, tam wcześniej też miała być plaża. Z tym, że chyba jakiś przypływ jest i tej plaży po prostu nie ma. Jest zalana wodą. Nie ma tej plaży. Także chyba pojedziemy na tą dużą plażę Ramberg. Z racji tego, że okoliczne krajobrazy były bardzo przyjemne, postanowiliśmy coś przekąsić i przez chwilę delektować się tym, czym uraczyła nas tutejsza natura. No i po wojażach po tutejszych plażach ostatecznie wróciliśmy do miejscowości Ramberg i tutaj będziemy plażować na tej bardzo, bardzo dużej plaży. Udało nam się znaleźć miejsce parkingowe, które było przez chwilę wolne i później jak tu się robi po prostu miejsce jakieś wolne, no to od razu ktoś skakuje na to miejsce. Nam się udało, było miejsce, wskoczyliśmy i lecimy na tą plażę. A plaża wygląda sobie tak, zobaczcie.
Woda kryształ. Jeżeli komuś się zachce siku, to jest tutaj toaleta płatna 10 noków. Tutaj prowadzi od razu ścieżka, prawda? I tu już jest plaża, także luksus. I pięknie. Jak to zawsze bywa, trzeba zrobić test wody. O kurde. Chyba jednak się nie wykąpię. No, to jest właśnie strona północna z południowej, na której jesteśmy. Pewnie jest ciut cieplejsza woda, ale no tam nie mają plaż. A tutaj mają plaże i to piękne plaże. Ludzie się kąpią. Może to może mnie przyzwyczai do siebie. I przekona mnie do siebie przede wszystkim. Może to może. Za mało. Może. Prosto z Grenlandii, prosto z Arktyki. Prądy tutaj płyną, także one są naprawdę bardzo zimne. 5 minutes later. Brawo dla odważnego Radka. Jest zicher! Jest dobrze. Ale zimno, nie? Co? Ale zimno. Strasznie. Ale jajka jako Trzeba hamak nadmuchać chyba. No, na pewno. Jeszcze co jest właśnie imponujące w tutejszych plażach, nie dość, że są nadzwyczaj piękne, to jeszcze jak widzicie, no kurczę, no wielka plaża, wielki potencjał, a ludzi jak na lekarstwo. Jest mało ludzi, także nie ma tłoku. No i nikt nie chodzi i nie chce na Hama sprzedać popcorn na przykład. I nie wrzeszczy nikt i muzyki nie puszczone. Luz, chill out. Nie rozrywka, a odpoczynek. Akurat tutaj w Norwegii, na Lofotach, na plażach. Infrastruktura to polega na tym, że jest parking na kilka samochodów i to wszystko przy takiej dużej plaży. Nie chcą jakby tego rozwijać i nie potrzebują tego, ponieważ no, dni słonecznych, takich pięknych jak ten, to jest na lekarstwo. Plaża Ramberg jest najdłuższą plażą na Lofotach, a ze względu na jej atrakcyjne położenie zaraz przy trasie E10 sprawia, że jest też najpopularniejszą plażą na tych swoistych Karaibach północy. Zaś delikatny piasek, szmaragd wody oraz warkocz otaczających je szczelistych szczytów na tej i na innych plażach w okolicy zniewala wręcz zmysły i do cna porusza swym niecodziennym pięknem. Dlatego nie sposób się nie zakochać w tutejszych plażowych krajobrazach. Niestety ze względu na ograniczony czas nie udało nam się tu zobaczyć jeszcze wielu wspaniałych plaż. A jeśli byliście na Lofotach, to napiszcie w komentarzach, jakie plaże zobaczyliście i jakie są wasze wrażenia w tym temacie. Teraz zapraszamy już na kolejny odcinek o Lofotach, w którym zdeptamy kilka tutejszych fascynujących szlaków. A na zakończenie tradycyjne do zobaczenia gdzieś w świecie i do zaś. Jako że dzisiaj mamy... Jak się nazywa ta plaża? Coś sand? Jako że dzisiaj mamy bardzo piękną pogodę na Lofotach, postanowiono... Wada, wciągaj brzuch, wyjdę z kamerą. Padaj. Tak się cieszyła, że aż mu piosek nie Tak bardzo. Ale ci chwali tymi rybami, Radek.